Lodówka czy nie lodówka? Oto jest pytanie. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jakie są zalety kotłów czy pomp ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem, a jakie są zalety systemów ogrzewania, gdzie te elementy są rozdzielone i dobierane osobno, montowane osobno. Więc do dzieła. Myślę, że na pierwszy ogień rzucimy sobie lodówkę. I jej największą zaletą, moim zdaniem, jest kompaktowość. Jeżeli chcemy mieć kocioł czy pompę ciepła, czy kocioł ze zbiornikiem, no pompę ciepła zawsze musimy mieć ze zbiornikiem, no to będzie to najbardziej kompaktowe z rozwiązań dostępnych na rynku. Mamy wszystko w jednej obudowie. Zazwyczaj to jest jakieś 60 na 60. Teraz nie chciałbym kłamać, chociaż w sumie mogę nawet i sprawdzić w cenniku, jakie są to wymiary. No, nie pomyliłem się. 60 na 60 na 140 wysokości, albo 160 w zależności od wersji. Także tyle miejsca w kotłowni czy maszynowni nam zajmie ten kocioł, czy też jednostka wewnętrzna. W przypadku pompy ciepła to nie jestem pewny, czy to jest 60 na 60, ale pewnie będzie podobnie. I tyle. Jeżeli jeszcze mamy ogrzewanie bez regulacji strefowej, no to w zasadzie możemy się tym zająć. Natomiast myślę, że jeszcze znajdziemy kilka innych zalet. Więc tak, po pierwsze oszczędność miejsca w przypadku takich rozwiązań all-in-one. Druga sprawa, estetyka. Było nie było, no nie każdy lubi patrzeć na rurki. I to na dodatek gołe rurki zazwyczaj. No takich fanatyków czy też koneserów rurek jest mniej niż więcej. Ja się do takich zaliczam, mi to nie przeszkadza. Ale patrząc po waszych opiniach, waszych w sensie klientów moich, no to raczej nie każdy chce, żeby te rurki były na wierzchu i żeby mu świeciły. No, tak to już bywa, to są gusta, ale patrząc na to obiektywnie, jednak większość ludzi chciałoby, żeby było jak najmniej widocznych tych elementów hydraulicznych. Lepiej, gdy po prostu jest coś kształtnego, ładnego. W przypadku Wiessmana, no to mamy praktycznie biały, stojący mebel z czarnym paskiem, mniejszym bądź większym, w zależności czy to setka, czy 200. No i tyle. Oczywiście u góry, czy też z boku będą jakieś zawory i tego się prawie nie da uniknąć, natomiast jakby będzie tych elementów hydraulicznych na wierzchu zdecydowanie mniej niż w rozwiązaniach modułowych. No i to jest fajne. Nie ukrywam, to jest fajne, więc jakby to jest kolejny plus. 3. Wydaje mi się, że montaż, nie wydaje mi się, jest mniej roboty z montażem jednostek all-in-one. Stawiasz klocek, podłączasz do niego 5 rurek w przypadku kotłów, czy 6, ale no tyle. Nie trzeba nic ze sobą spinać, wszystko jest już gotowe. Oczywiście to waży więcej, więc trochę trzeba więcej ludzi, żeby to wnieść, no ale to tylko przez pół godziny, żeby to wnieść i później koniec. No w przypadku modułowych rozwiązań, to do nich przejdziemy dalej. No jest na pewno więcej roboty, więc ponieważ to też wolę sobie sprawdzić, weźmiemy 111 jako wersję lodówkową, to mamy 13 w katalogu tysięcy, a jeżeli weźmiemy sobie Vitodensa ze zbiornikiem, to mamy praktycznie to samo, bo mamy 12900 za 120-litrowy zbiornik. To nawet nie jest dokładnie to samo, no bo w lodówce mamy 140 litrów, czy 130, mamy 130, a w przypadku zbiornika 120-litrowego no, mamy 10 ml. No i zajmie to więcej jakby miejsca i jakby objętościowo, w tym sensie, że to jest trudniejsze do zagospodarowania, no i brzydsze było, nie było. Więc cenowo jest to samo, ale montażowo będzie na pewno taniej. Przynajmniej moim zdaniem powinno to być tańsze, bo tak jak mówię, no montaż, podłączenie rurek tak naprawdę i to ładnie, no to jest czas. Tu trzeba coś poskręcać, trzeba dopasować. To jest po prostu czas, a czas to pieniądz, a w zasadzie w drugą stronę, no ale jakby z perspektywy usługi, no to nas interesuje, ile za to zapłacimy, więc rozwiązania all-in-one będą ciut tańsze, bo montaż powinien być ciut tańszy. Ciut, no bo w perspektywie i tak całej inwestycji, no to 500 czy 1000 zł różnicy to nie jest ogrom pieniędzy, no ale jest to jakiś pieniądz. Więc to są te 3 najważniejsze moim zdaniem plusy rozwiązań
właśnie wszystko w jednym, all in one, lodówka, jak zwał, tak zwał. Mi się osobiście podoba lodówka, bo faktycznie to wygląda jak lodówka, szczególnie w wersji Wiesmana, gdzie to jest białe. No, ale nie ma róży bez kolców, więc przejdziemy do minusów. Więc tak, moim zdaniem największym minusem jest to, że jeżeli nam się zepsuje kocioł, albo jak nam się zepsuje zbiornik, to albo naprawiamy to za grube pieniądze, jeżeli to już jest ten czas ten czas zaawansowania wieku, gdzie to już kosztuje dużo, żeby to naprawić, no albo wymieniamy to jako całość. No i pytanie, jak będzie za 20 lat z dostępnością dokładnie takich samych lodówek? No, można by powiedzieć, co tam będzie za 20 lat. Oczywiście też w sumie jakby biorę to pod uwagę i też rozumiem, no w sumie nie ma się co aż tak za bardzo martwić tym, co będzie za 20 lat. Natomiast jak już to przyjdzie, to musimy wymienić i jedno i drugie za jednym zamachem. I no, będzie to kosztować więcej niż gdyby wymienić na przykład tylko sam kocioł, a zbiornik zostawić, no bo jest jeszcze sprawny. A oczywiście ktoś mi też powie, że no ale zbiorniki po 20 latach to się do niczego nie nadają. No moim zdaniem gówno prawda. Jeżeli mamy nawet zbiornik emaliowany i wymieniamy w nim regularnie anodę, o czym warto pamiętać, a jak wasz serwis anody nie pamięta, to warto mi się przypomnieć, to nic się z tym zbiornikiem nie powinno absolutnie dziać. Pomijając jakieś, nie wiem, nietypowe przypadki. Anoda zabezpiecza przed korozją zbiornik, no i zbiornik jest w zasadzie nieśmiertelny. Oczywiście to kosztuje, żeby to wymieniać, ale i tak mniej kosztuje niż gdyby to wymieniać jako całość. Więc to jest moim zdaniem największy minus, czyli jeżeli musimy wymienić, to musimy wymienić i jedno i drugie za jednym zamachem, co będzie więcej kosztować niż gdyby wymieniać po prostu same elementy. Ile więcej? No myślę, że na ten moment, jeżeli by wziąć zbiornik 140-litrowy i go zostawić, czy też 130, no coś w ten deseń, no to jest jakieś pewnie 3000, 2,5, 3, 4, coś w ten deseń, zależnie jaki też model weźmiemy, kto ile za to policzy różnicy wydatku. Więc jest to już coś. 2. W przypadku rozwiązań modułowych możemy sobie skonfigurować dowolnie, co my potrzebujemy. I jakby lodówki są bardzo fajne, ale mają wąski zakres zastosowania, poza który już nie możemy wyjść. I na przykład u Wiesmana mamy wyłącznie kotły albo ze 100-litrowym zbiornikiem ładowanym warstwą, albo 140-litrowym zbiornikiem ładowanym wężownicą, no i finito. Czyli w zasadzie moim zdaniem nadaje się to do jednej dużej łazienki plus jakiś mały punkt poboru, czyli duży punkt poboru, czyli prysznic albo normalna wanna plus umycie rąk w tym samym czasie. Koniec. Czyli potrzebujemy mieć dostęp do 2 prysznicy na raz. To się nie da. W sensie da się, ale to musisz się bardzo szybko kąpać, bo po prostu tej wody szybko braknie i będzie kiepsko. I nie ma co bardzo, tak jak mówię, no nie możemy sobie wziąć większej lodówki, bo takowej nie ma. Więc jeżeli mamy mniej typowe zapotrzebowania niż te, które są uznane za jakby powszechne, czyli jeden prysznic na raz, no to wtedy raczej już musimy iść w rozwiązanie modułowe, czyli dobrać sobie odpowiedni zbiornik albo zlecić dobranie odpowiedniego zbiornika, do tego osobno kocioł czy też pompa ciepła i możemy sobie zrobić co chcemy. No bo czy to jest zbiornik 100, 200, 300, 400, a może i 500 litrowy, da się. Kwestia oczywiście pieniędzy, ale to co chcesz, to będziesz mieć. Albo to co też ktoś Ci zaproponuje, bo tutaj tak mówię, to jest też kwestia instalatora, czy w ogóle Ci o tym powie, że możemy dać tyle i czy powie Ci, że jak masz 2 prysznice, to warto, żeby tam jednak było te 300 litrów, a nie 150, które no do 2 prysznicy przy pompie ciepła 200 litrów na przykład to też nie jest najlepszy pomysł. No ale się da. Czyli tak, mamy to, że możemy sobie skonfigurować dowolnie jak chcemy. Kolejna kwestia. Jeżeli się coś zepsuje, no to wymieniamy tylko to, co się zepsuło. Zepsuje się zbiornik, wymieniamy zbiornik. Zepsuł się kocioł czy pompa ciepła, wymieniamy samą pompę ciepła. I tak jak tam żeśmy byli jakieś 3-4 tysiące w plecy, no to tutaj to zyskujemy. Inna sprawa, że jeżeli na przykład mamy zbiornik z nierdzewki, a były takie wersje lodówek u Wiesmana ze zbiornikiem z nierdzewki, no to jest jeszcze większy koszt. Nie po to w sumie się kupuje moim zdaniem zbiornik z nierdzewki, żeby go kiedykolwiek wymieniać. No bo moim zdaniem cała idea jakby zbiornika z nierdzewki jest taka, że kupujemy raz i zapominamy na tym po wsze czasy. W sensie
Jeśli kupimy teraz do pompy ciepła zbiornik z nierdzewki, no to uważam, że nigdy w życiu już tego nie wymienimy, no bo nie wiem, co by musiało się stać, żeby on się do niczego, żeby on się nie nadawał do eksploatacji. No, mamy już odpowiednią wężownicę, więc nawet jakbyśmy do kotła gazowego kupowali zbiornik właśnie pod pompę ciepła z nierdzewką, no to taki ruch akurat wcale nie jest głupi, bo nawet jak kiedyś byśmy wymieniali kocioł, no to podepniemy ten sam zbiornik do pompy ciepła, koniec tematu. Nie trzeba 2 razy wydawać pieniędzy. No i teraz by trzeba przejść do tych kolców, czyli tak, no miejsce, jeszcze raz miejsce. Jeżeli chcemy już dużo elementów, to zaczyna nam to puchnąć, bo nie zawsze zbiornik się zmieści pod kotłem. Po drugie, ten zbiornik ma okrągły kształt, więc się gorzej wpasowuje. No na pewno trudniej to zakryć, bo jeżeli chcielibyśmy to nawet jakąś szafą obudować, no to zaczyna nam to po prostu puchnąć. Więc jakby no, kompaktowość tego rozwiązania no, siłą rzeczy jest kiepska, jeżeli chodzi o te rozwiązania modułowe. No a jak wiemy, miejsce w obecnych czasach, miejsce w sensie metr kwadratowy jest drogi, bo pewnie od 6 do 15 tysięcy, jak nie lepiej w Polsce, w zależności od miejsca. No więc tak naprawdę to mogą być tysiące złotych więcej, tylko takie, które nie widzimy oczywiście. Ostatni i nieoczywisty w sumie teraz mi przyszedł jeszcze minus tego rozwiązania jest to, że ktoś coś może źle spiąć. No w przypadku jakby all-in-one'ów no mamy coś, co jest gotowe, prefabrykowane. Zazwyczaj tam problemów nie będzie. Oczywiście połączenia hydrauliczne to nie jest jakaś filozofia wielka, ale no to zdarzało mi się widzieć rurki od kotła do wężownicy w zbiorniku na PP20 albo może 25 co najwyżej. No nie, absolutnie nie powinno tam tego być. To się może tam zdarzyć, w przypadku prefabrykatu od Wismana to się nie zdarzy, tam będzie tak jak trzeba i będzie to działać jak trzeba, a tutaj no, jest pole do popisu. Co Ty wybierasz do siebie? Co Wy o tym sądzicie w ogóle? Jak się zapatrujecie, czy dla Was ważniejsze jest to, żeby to jak najmniej miejsca zajmowało i było jak najbardziej estetyczne, czy bardziej względy praktyczne przy eksploatacji, czy przy wymianie? Chętnie się dowiem Twojego zdania. Wszystkiego dobrego Ci życzę i do usłyszenia. Trzymaj się, cześć.